Na zdrowie wpływa nie tylko to, jakie produkty jemy, ale również to, w jaki sposób je spożywamy. Sposób gotowania czy przyrządzania żywności może na przykład sprawić, że danie składające się z wartościowych produktów nie będzie dla nas w pełni bezpieczne. Dlatego też w kontekście dbania o zdrowie warto i na ten aspekt zwrócić uwagę. I o tym jest ten film. Zacznijmy od nawyku, który spodziewam się, że jest praktykowany przez część osób. Mam tu na myśli korzystanie z tylko jednej deski do krojenia. Ogólnie przyjmuje się, że najlepiej abyśmy mieli przynajmniej 2 deski do krojenia, przy czym jedna z nich powinna być przeznaczona wyłącznie do mięsa, zaś druga do pozostałych produktów. Jest to bardzo ważne z uwagi na to, aby nie dopuścić do tak zwanego zakażenia krzyżowego bakteriami chorobotwórczymi. Bowiem należy wiedzieć, że mięso, głównie surowe, jest jednym z głównych potencjalnych źródeł szkodliwych mikroorganizmów. Między innymi z tego też względu poddajemy je obróbce termicznej, czyli gotowaniu, duszeniu, pieczeniu czy smażeniu, co pozwala zniszczyć wspomniane bakterie. Jeśli jednak na tej samej desce będziemy kroili np. warzywa, nawet po jej uprzednim opłukaniu, to istnieje duże ryzyko, że pozostanie na niej część drobnoustrojów, które przedostaną się właśnie do warzyw. A przecież nie zawsze warzywa gotujemy, tylko spożywamy je na surowo, a wówczas nie mamy możliwości pozbycia się bakterii, w efekcie czego przedostają się do naszego organizmu. Dlatego też, chcąc zachować higieniczne warunki pracy, polecam korzystać z więcej niż jednej deski i co ważne, aby przyporządkować je do poszczególnych produktów. Skoro mowa o mięsie, to od razu też powiem, że błędem jest również jego mycie po zakupie, czy po prostu przed poddaniem go dalszej obróbce. Również i w tym przypadku mamy ryzyko wystąpienia zakażenia krzyżowego. A to dlatego, że w trakcie mycia mięsa rozpryskująca się wokół zlewu woda roznosi bakterie na różne powierzchnie, na których mogą znajdować się inne produkty. To z kolei prosta droga do ich zakażenia. Spodziewam się, że ta uwaga może wydawać się niektórym osobom jako bardzo błaha, niemniej proszę wiedzieć, że eksperci do spraw bezpieczeństwa żywności i wiele organizacji zajmujących się zdrowiem również nie zalecają mycia surowego mięsa przed gotowaniem z tego właśnie powodu. Tym bardziej nie powinniśmy myć mięsa, jeśli zamierzamy umieścić je w lodówce i zamrażarce. Należy wiedzieć, że woda stanowi pożywkę dla bakterii i sprzyja namnażaniu się bakterii chorobotwórczych. Przejdźmy teraz krok dalej. Jednym z największych błędów, który popełniamy podczas obróbki żywności, jest smażenie na niewłaściwym tłuszczu. Należy bowiem wiedzieć, że nie każdy rodzaj tłuszczu się do tego nadaje. A to dlatego, że poddawanie np. niektórych olejów działaniu wysokiej temperatury sprawia, że nie tylko tracą one swoje walory prozdrowotne, ale co więcej, podczas smażenia dochodzi do uwalniania się szkodliwych związków. Mam tu na myśli składniki takie jak akrylamid, akroleina, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, nadtlenki i wiele innych. Są to substancje, które wykazują m.in. działanie rakotwórcze, mutagenne i genotoksyczne. Osobom zainteresowanym powiem, że wybierając odpowiedni rodzaj tłuszczu do smażenia powinniśmy kierować się przede wszystkim 3 podstawowymi kryteriami. Pierwszym z kryteriów jest skład kwasów tłuszczowych, czyli budowa chemiczna tłuszczu. Należy bowiem wiedzieć, że w podwyższonej temperaturze najmniej stabilne są tłuszcze, które zawierają wysokie ilości wieloninasconych kwasów tłuszczowych. Z łatwością ulegają one procesom oksydacyjnym, czyli utlenianiu, wynikiem czego jest powstanie związków toksycznych. Z kolei najbardziej odporne na wysoką temperaturę są tłuszcze zawierające nasycone kwasy tłuszczowe. Z nimi jednak jest ten problem, że nasza dieta jest przeładowana tłuszczami nasyconymi, których nadmiar niekoniecznie jest dla nas dobry. Dlatego też pewnym kompromisem są tłuszcze, w których znajduje się więcej jednonienasyconych kwasów tłuszczowych. Drugim kryterium jest tzw. punkt dymienia. Jest to nic innego jak temperatura, w której dochodzi do rozkładu tłuszczu do wolnych kwasów tłuszczowych i glicerolu. I tu należy wiedzieć, że w toku dalszych przemian biochemicznych z glicerolu powstaje akroleina, czyli substancja dla nas szkodliwa, która jest też obecna np. w dymie papierosowym i w zanieczyszczonym powietrzu. Spodziewam się, że nikt z Państwa nie chciałby spożywać tego składnika. Istotne jest, aby punkt dymienia tłuszczu wynosił powyżej 170 stopni Celsjusza, ponieważ w warunkach domowych podczas smażenia zwykle osiągamy temperaturę rzędu 160-170 stopni. Oznaką, że doszło do przekroczenia punktu dymienia jest pojawienie się niebieskawego dymu unoszącego się nad patelnią. W takiej sytuacji najlepiej jest zmniejszyć płomień. Trzecim kryterium jest zaś rafinacja olejów. Jak zapewne część z Państwa wie, oleje możemy kupić w postaci rafinowanej, czyli oczyszczonej oraz nierafinowanej.
Najzdrowsze są dla nas oleje nierafinowane, ponieważ zawierają najwięcej cennych składników odżywczych. Jednak tego typu oleje stosujemy zawsze na zimno, na przykład jako dodatek do sałatki czy sera twarogowego. Jeśli chodzi zaś o smażenie, to tutaj wybieramy oleje rafinowane, czyli oczyszczone. Zawierają one po prostu mniej związków, które pod wpływem wysokiej temperatury mogłyby się przekształcać w substancje szkodliwe dla naszego ciała. Wyjątkiem jest oliwa, która w formie nierafinowanej sprawdza się nawet lepiej niż rafinowana, ale o tym pisałem w porannym dzienniku zdrowia. Biorąc pod uwagę pokrótce omówione przeze mnie kryteria, do smażenia najbardziej nadają się tłuszcze takie jak smalec z gęsi, oliwa, olej z awokado i masło klarowane. Jeśli zaś z jakiegoś powodu planujemy smażyć przez dłuższy czas, to ewentualnie można rozważyć sięgnięcie po olej kokosowy. Z kolei do smażenia zupełnie nie nadają się takie oleje jak olej lniany, olej z wiesiołka, olej z czarnuszki, olej z pestek dyni i olej z pestek winogron. Poza tym zdecydowanie nie powinniśmy smażyć również na oleju słonecznikowym, co niestety, jak wynika z moich obserwacji, jest bardzo częstym błędem w naszych domach. Należy wiedzieć, że poprzez dokonanie odpowiedniego wyboru tłuszczu do smażenia możemy znacząco uchronić swoje ciało przed działaniem szkodliwych związków. Im częściej smażymy, tym ma to większe znaczenie. Gdy mowa już o smażeniu, to możemy przejść do kolejnego punktu, jakim jest dodawanie soli w trakcie smażenia. Niektóre osoby robią tak dlatego, że dodatek soli sprawia, że tłuszcz mniej pryska. Należy jednak mieć świadomość, że sól przyspiesza utlenianie tłuszczu, na którym smażymy. Czyli dodając sól podczas smażenia, sprawiamy, że tłuszcz szybciej ulega zepsuciu i szybciej powstają z niego szkodliwe związki, co jest oczywiście niekorzystne dla zdrowia. Dlatego też odradzam praktykowanie tej czynności. Do zgubnych technik kulinarnych zaliczam też odsmażanie potraw na tym samym tłuszczu. W ten sposób aplikujemy sobie dodatkowe składniki toksyczne, których jak najbardziej powinniśmy unikać. Dlatego też, jeśli zostało nam na przykład mięso z poprzedniego dnia i chcielibyśmy je podgrzać, to zawsze należy do tego celu użyć czystej patelni i nowej, świeżej partii oleju. Innym dość często popełnianym błędem jest to, że korzystamy z naczyń kuchennych, w tym patelni i garnków, które mają porysowaną czy ogólnie uszkodzoną powłokę. To z kolei sprawia, że podczas gotowania czy smażenia do żywności mogą przedostawać się toksyczne związki, w tym aluminium, o którym za chwilę jeszcze powiem. Do tego porysowane powłoki sprzyjają przypalaniu potraw, a te z kolei również stają się źródłem niebezpiecznych składników. Dlatego też zachęcam do tego, aby od czasu do czasu zrobić sobie przegląd naczyń kuchennych i w razie potrzeby oraz oczywiście możliwości wymienić je na nowe. Pozostając jeszcze na chwilę w kwestii smażenia, nie polecam też stosowania panierki do mięsa. Mam tu na myśli oczywiście sytuację, gdy dość często smażymy. Należy bowiem wiedzieć, że panierka chłonie przesmażony tłuszcz jak gąbka wodę, a taki tłuszcz w najlepszym przypadku jest bezwartościowy i jest niczym innym jak tylko źródłem dodatkowych niepotrzebnych kalorii. Jeśli jednak już ktoś z Państwa pokusi się o zrobienie panierki, to po usmażeniu mięsa, a przed jego spożyciem warto je nieco odsączyć z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym. Za niezbyt dobre, tu oczywiście mam na myśli niezbyt zdrowe rozwiązanie, uważam też smażenie na głębokim tłuszczu. Tę technikę wykorzystuje się zwykle do przygotowywania frytek, pączków, krewetek, a także chrupiącego kurczaka w panierce. Szereg przeprowadzonych badań pokazał, że regularne sięganie po potrawy smażone w głębokim tłuszczu wiąże się z wyższym ryzykiem rozwoju nowotworów, w tym m.in. raka prostaty. Zresztą nawet w przypadku zwykłych potraw smażonych, jeśli często je spożywamy, to zgodnie z literaturą fachową również i one sprzyjają pojawieniu się niektórych nowotworów. Szczególnie mam tu na myśli raka żołądka. Poza tym zbyt częste spożywanie smażonej żywności sprzyja też rozwojowi choroby wieńcowej, zwiększając ryzyko jej pojawienia się nawet aż o 91%. Do tego prowadzi ono również do wystąpienia niewydolności serca i udaru mózgu. No i oczywiście z uwagi na to, że żywność poddawana głębokiemu smażeniu jest wysokokaloryczna, to regularne sięganie po nią zwiększa ryzyko pojawienia się nadwagi i otyłości. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.doktorbartek.pl/dziennik. Kolejnym z nawyków kulinarnych, które możemy zaliczyć do tych o niekorzystnym wpływie na zdrowie, jest stosowanie w niektórych przypadkach folii aluminiowej do przygotowywania żywności.
Należy bowiem wiedzieć, że w pewnych okolicznościach aluminium może migrować z takiej folii wprost do produktu spożywczego, który następnie spożyjemy. Według literatury fachowej w żywności zapakowanej we wspomnianą folię może dojść do nawet 40-krotnego wzrostu stężenia aluminium. Taka sytuacja ma miejsce szczególnie w dwóch przypadkach. Pierwszy przypadek to poddawanie tak zawiniętej żywności działaniu wysokiej temperatury. Mam tu na myśli na przykład grillowanie mięsa w folii aluminiowej. Drugi zaś przypadek to zawijanie w folię produktów marynowanych, ponieważ niskie pH sprzyja uwalnianiu aluminium. Kwestią dyskusyjną jest wciąż to, czy ilości aluminium, które przedostają się z folii aluminiowej do żywności, stanowią dla nas istotne zagrożenie zdrowotne. Na to pytanie trudno obiektywnie i jednoznacznie odpowiedzieć. Niemniej biorąc pod uwagę, że aluminium ma zdolność do gromadzenia się w naszym ciele i to, że możemy być narażeni na nie również z innych źródeł, to w mojej ocenie warto ograniczyć korzystanie z folii aluminiowej do marynowania żywności i poddawania jej obróbce termicznej. Dostępne prace naukowe wskazują, że przewlekłe narażenie na aluminium może na przykład powodować zmiany neurodegeneracyjne w mózgu i tym samym sprzyjać rozwojowi choroby Alzheimera. Ponadto badacze wskazują, że aluminium ma zdolność do odkładania się w kościach, wypierając z nich inne składniki i w ten sposób może osłabiać ich strukturę, w tym obniżać gęstość mineralną. Oczywiście, jeśli od czasu do czasu zastosujemy folię aluminiową np. do grillowania lub pieczenia, to nie będzie miało to negatywnego wpływu na zdrowie. Jeśli jednak tego typu praktyki będziemy stosowali częściej, to ryzyko zdrowotne wzrasta. Przy czym, tak jak wspomniałem, warunkiem koniecznym do migracji aluminium do żywności jest niskie pH lub podwyższona temperatura. Stąd bez obaw o zdrowie możemy na przykład zawijać sobie kanapki w folię aluminiową. Przejdźmy teraz do kolejnego punktu. Przed chwilą wspomniałem o grillowaniu i tu chciałbym się na moment zatrzymać. Otóż jednym z największych błędów popełnianych podczas grillowania w sposób tradycyjny jest stosowanie nieodpowiedniego materiału do rozpalania grilla. Proszę zapamiętać, że w tym celu nie należy stosować lakierowanego drewna, gałęzi drzew iglastych, szyszek i zadrukowanych gazet. Materiały te są źródłem toksycznych dla nas związków lub podczas procesu spalania dochodzi do ich wytworzenia. Pod wpływem wysokiej temperatury przekształcają się one do związków lotnych i wraz z dymem przedostają się wprost do grillowanej żywności, którą następnie spożywamy. Niewłaściwym nawykiem jest też grillowanie mięsa tuż nad płomieniem. Wiem, że niektóre osoby są zdania, że mięso musi znajdować się blisko ognia, bo inaczej dobrze się nie usmaży. Jest to jednak błędne myślenie. Jeśli mięso będzie znajdowało się zbyt blisko płomieni, wówczas na zewnętrznej jego części bardzo szybko powstanie skorupka. Nie oznacza to jednak, że mięso jest wtedy dobrze wysmażone. Właściwie to jest wręcz przeciwnie. A mianowicie powstała skorupka utrudnia dotarcie ciepła do głębszych warstw mięsa, co stwarza zagrożenie, że w środku będzie ono niedosmażone. A niedosmażone mięso jest potencjalnym źródłem chorobotwórczych drobnoustrojów, w tym np. bakterii. Poza tym taka przypalona skorupka zawiera substancje szkodliwe, w tym związki rakotwórcze. Dlatego dobrze, aby ruszt był zamocowany na takiej wysokości, do której nie sięgają płomienie. Na liście postanowiłem uwzględnić też stosowanie w kuchni gotowych mieszanek przyprawowych, a to z dość błahego powodu. A mianowicie wiele, choć zaznaczam, że nie wszystkie produkty z tej kategorii, poza ziołami, na których powinno nam najbardziej zależeć, zawierają stosunkowo dużo soli. Niekiedy zdarza się tak, że nawet ponad 80% mieszanki przyprawowej to sól, zaś pozostałe zaledwie 15–20% stanowią przyprawy. Z jednej strony jesteśmy częściowo nabijani przez producentów w butelkę, ponieważ spodziewam się, że wiele osób kupując mieszankę przyprawową oczekuje jednak przede wszystkim ziół, a nie soli, a z drugiej zaś taka sytuacja sprzyja temu, że nadużywamy soli, co dla naszego zdrowia niekoniecznie jest dobre. I o ile nie mam nic przeciwko stosowaniu soli, a nawet uważam, że możemy sobie pozwolić na jej nieco większe ilości niż brzmią oficjalne zalecenia, to mimo wszystko jej nadmiar może wpływać negatywnie na zdrowie. I nawet nie mam tu na myśli wzrostu ciśnienia krwi i rozwoju nadciśnienia tętniczego. Dla przykładu badacze wykazali, że zbyt duże ilości soli w diecie sprzyjają powstawaniu niektórych nowotworów. Jedna z najnowszych prac naukowych z 2022 roku pokazała, że osoby, które regularnie dostarczają dużo soli, mają wyższe ryzyko rozwoju raka żołądka, nawet aż o 55%.
Osobiście uważam, że ogólnie dobrze jest korzystać z soli, ale warto robić to w rozsądny, a przede wszystkim świadomy sposób, zaś korzystanie z takich pseudomieszanek przyprawowych nie ułatwia tego zadania. I w związku z tym zachęcam Państwa do czytania etykiet produktów, po które sięgamy i w mojej ocenie lepiej jest wybierać gotowe mieszanki przyprawowe, które w 100 lub niemal 100% składają się z ziół. Oczywiście sporadycznego popełniania błędów, jakie omówiłem, nie należy traktować jako istotnego zagrożenia. Jeśli jednak miesiącami, latami czy przez pół życia praktykujemy wymienione przeze mnie nawyki, to wówczas możemy mówić o pewnym ryzyku zdrowotnym. Może i nie jest to priorytetowa sprawa, jeśli chodzi o dbanie o zdrowie, to mimo wszystko jest to obszar, który również warto wziąć pod uwagę, jeśli chcemy odżywiać się w zdrowy sposób. Skoro jesteśmy w temacie przygotowywania posiłków, to korzystając ze sposobności chciałbym zaprosić Państwa do obejrzenia jeszcze filmu, w którym dzielę się przepisami na najzdrowsze dania obiadowe. Aby się z nimi zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.